Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Moebius Empire Rising. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny rozdział 4 i znajdujemy się w paryskim hotelu. Ale zanim tutaj się rozejrzymy i z kimkolwiek pogadamy, powiem wam tylko tyle, że przez weekend bardzo dużo się u mnie działo. Nie będę się teraz rozgadywał i opowiadał wam o wszystkim, zrobię to podczas naszej rozgrywki. W takim razie porozmawiajmy z tym jego mościem, Walker, czyli David. Mr. Walker? Yes, Mr. Rector? Wojsko. Tell me about your time in the army. What do you want to know, Mr. Rector? W sumie tak naprawdę to chciałbym wiedzieć wszystko. Ile miał pan lat, gdy się pan tam zaciągnął? How old were you when you joined? 20. I knew I wanted to join the military, but if I finished college first, I could enlist as an officer. So I did. I enlisted as a second lieutenant right after graduation. Jak długo pan służył w armii? How long were you in the military? 10 years. Sporo. 10 lat to jest naprawdę... Jeszcze trochę czasu by był i by mógł przejść na emeryturę. Dlaczego pan odszedł? Why did you leave the military? I spent the last 18 months of my service training foreign armies to disable protesters. Their own people. I couldn't do it anymore. It's getting really bad out there. No worse than it's always been. No, trust me. It's worse. Powiedzmy, że mu wierzę. Co studiował pan w koledżu? What did you study in college? I have a BA in military history. Rodzinne miasto. You said you were from Indiana. Did you grow up there? Yes, I grew up in a small town. Didn't leave it until I went to college. Fita. You've never heard of an agency called FITA? Not until you took me there. I've made a few phone calls. None of my buddies have heard of them either. They seem to excel at staying under the radar. So, I take it you're supposed to identify a woman who might become Senator Markham's wife, and this is somehow tied to a Roman emperor. I don't suppose you'd care to enlighten me. A może jest po prostu tak, jak ja mówiłem, agencja Fita nie istnieje. Jest to po prostu jakaś przykrywka, nie wiem, może jakieś sekty albo coś? Nie, to poufne. No. It's confidential. Very well. Rodzina. Tell me about your family. I thought we were on a need-to-know basis. I don't see how that relates to our mission. Sorry. Czyli jeżeli ja nie będę szczery z nim, to on nie będzie szczery ze mną. No dobra, spróbujmy w jakiś sposób załagodzić sytuację. Powiedzmy dowcip. I don't suppose you have any more brilliant jokes. Hell yeah. What's brown and sticky? Do tell. A stick. It's not really funny, is it? Pogawędka, no nie wierzę. Did you hear about the Buddhist at Yankee Stadium? No. He asked the hot dog vendor to make him one with everything. Yes, I see. Tough crowd. W ogóle mnie to nie śmieszy. Why were the journalists all gathered around the crater? What crater? It's just a hole in the ground. Doesn't matter. Of course it matters. It really doesn't. Fine. Why were the journalists all gathered around the crater? They were hoping for a story that was a little meteor. I see. Are all these jokes of yours word puns? Pretty much, yeah. Why was the skeleton lonely? He was bony. No, that's not right. He was skulking? Nope. Nice try, though. He was lonely because he had no body. Oh god, that's pathetic. Great, isn't it? What did the pate say to the stuck-up filet mignon? I wait breathlessly for the answer. What do I look like? Chopped liver? Liked that one, did you? Dobra, brak nowych opcji, jeżeli chodzi o dowcipy. Powiem wam szczerze, że w ogóle mnie one nie bawiły. One były tak głupie, niczym dowcipy z familiady. Dziewczyna. What about a wife or a girlfriend? I haven't been in one place long enough to have a relationship. Żegnam. That's all for now. As you say, sir. Dobra, widzę, że w moim telefonie pojawiło się kilka nowych wiadomości. Mamy klienta. Czyli teoria Moebiusa. Nie wiem, czy już to czytaliśmy, czy nie. W każdym bądź razie, tak jak mówię, spauzujcie sobie film i przeczytajcie to na spokojnie. Jest sporo tekstu, więc... no, wierzę, że sobie poradzicie. Patrzcie, Carolina Alphonse. Fakty 0 na 10. Czyli będziemy musieli nową laskę przeanalizować. I need to find out who Captain Walker really is. I've started this dossier. Ale mamy zbyt mało faktów. 3 na 11. Czy tu jest 9? Kurde, nie wiem, nie widzę. 3 albo 9.
W każdym bądź razie, no pewnie jeszcze kilka faktów się o nim dowiemy. Dobra, widzę, że jest jakiś barista. Mogę go przeanalizować. W nowoczesnym stylu, ale znoszone. Okulary, zerówki, pewnie uważa, że są fajne. Dba o swój styl, ale nie jest zamożny, prawdopodobnie student. Nie dba o swój wygląd. Dobra, powiedzmy, że tak. Ma jakiś tatuaż. Wyeksponowana czaszka wytatuowana na szyi, członek gangu, obsesyjne zainteresowanie śmiercią, symbol o ważnym dla niego znaczeniu. Być może. Szorstkie dłonie, drobne skaleczenia, niedawno bił się z kimś, uprawia sporty ekstremalne, zranił dłonie robiąc kawę. Mocne, odznaczające się mięśnie, stały bywalec siłowni, męski model, uprawia sport. No i teraz pytanie, czy uprawia sport, czy jest męskim modelem? Coś zrobiłem źle. Pyk. Obsesyjne zainteresowanie śmiercią. Może też należeć do jakiegoś gangu. Nie mówię, że nie. Dobra, ja bym to zostawił tak jak jest. To też bym zostawił tak jak jest. Ja bym powiedział, że jednak uprawia sporty. Skoro ma mięśnie, to być może tak. Dokładnie. Ale nie mogę z nim tak czy inaczej porozmawiać. Śmietanka i cukier. I don't have a coffee, so there's nothing to put cream or sugar in. Dobra, mamy śmietnik. I don't want to throw that away. Ale ja chcę do niego zerknąć. For coffee cups, I suppose. Stoisko espresso, meble. I'm too keyed up to sit. Plants are real and not overly Dobra, mogę wyjść na miasto i prawdopodobnie gdzieś się udać. Co my tutaj mamy? Bibliotekę. Aha, czyli tu jest ten hotel pod wieżą Eiffla, w którym przed chwileczką byliśmy. Możemy również się udać do domu Alfonsów. I zróbmy to w pierwszej kolejności. Good afternoon. I'm Malachi Rector, and this is my associate, Mr. Walker. We're here to see Caroline Alphonse. Please, come in. I am Brett, house manager for the Alphonse family. I received a call from the consulate that you were coming, but I'm afraid you must be disappointed. Caroline and her father are away for the weekend. However, I am at your service, monsieur. Thank you, Brett. Czy będę mógł przeanalizować Breda? Mogę. Pod na brwiach, zdenerwowany, uderzenie gorąca, biega by otworzyć drzwi. Oj, powiem wam, że uderzenie gorąca to ja jednak w sobotę z tym przesadziłem. Serio. Kilka godzin, będąc tak łysym jak ten gościu, na pełnym słońcu, no, skutkowało tym, że dostałem udaru cieplnego. Jakie były skutki? Biegunka, bóle głowy, złe samopoczucie, szybsze bicie serca, zdenerwowanie itd., itd. No, mógłbym o tym opowiadać, ale w sumie chyba nie ma o czym. Wyszedłem z tego, jest całkiem spoko. Więc wydaje mi się, że może być zdenerwowany. Rozbiegany wzrok. To też może wskazywać o tym, że gościu się denerwuje. Coś w tym pokoju go rozprasza, ma skurcz powiek. Obecność Davida zawraca mu w głowie. Wydaje mi się, że coś go może rozpraszać. Ręce w kieszeniach. Próbuje ukryć złe, przycięte paznokcie. Ukrywa coś w kieszeniach. Działanie podświadome. Próbuje ukryć coś w pokoju. Albo to, albo to. Okej. Czyli jednak coś próbuje tutaj ukryć. Caroline Alphonse. Tell me about Caroline Alphonse. She is very special, intelligent, beautiful and kind. She is the crème de la crème in every way. Ojciec Caroline. Tell me about Caroline's father, Henri. Henri is a very important man, but you must know this already, eh? Exceptional businessman, doting father, pillar of the community, etc., etc. Is that about it? So you say, monsieur. I'm sure you know best. Powrót rodziny. When will Caroline or her father be back? Not for days. Henri is out of the country on business, and Caroline is away for the weekend. Do you know where she went? No, she did not tell me. Pokój Caroline. I'd like to see Caroline's room. I'm afraid that will not be possible. The consulate told you to cooperate with me.
did they not? They said you were coming. They did not say to give you access to the family's private rooms. I cannot allow it. That's all for the moment. Oui, monsieur. To co w takim razie moglibyśmy w tym pokoju zrobić? It's gold leaf, and the urn itself is a modern replica. Tacky. Okej, być może będę mógł tutaj analizować różne elementy. It's a genuine antique long case grandfather clock, 19th century. It's a fake, and not a very good one. O, pojawiły się jakieś nowe notatki. An 18th century burled wood cabinet. The decorations indicate it was made here in Paris. It's genuine and worth at least $5,000. The mirror is Swedish Rococo, dated to the mid-1700s, made by Nicolas Meunier. Very nice. Czyli widzę, że nie wszystkie elementy są tutaj podróbką. That fireplace is original to the house. Very nice. First editions, some of them quite fragile. The books are authentic. That black lacquer is modern, and the gold is fake. It's a forgery. Jestem ciekaw, czy ta rodzina w ogóle jest świadoma, że kupowała fałszywe podróbki. This isn't a 14th century globe. It's a knockoff. Not even a very good one. No fajnie te elementy wyglądają, ale jeżeli są faktycznie nieoryginalne, to w takim drogim domu to jest Those are modern ceramics. Nothing special. po prostu psuje to wizualizację. The signature is wrong, and on closer inspection, the work is hasty. This is a fake. This is a terrible forgery. I can see the seams of the plastic frame under the gold paint. Horrendous. Podrobione antyki. Do you know what I find fascinating about this room? What is that? The astounding number of fake antiques. How long have you been stealing from the Alphonse family, Brett? It's not true. Come now. These aren't your ordinary knockoffs. These are fakes meant to replace very specific and valuable pieces. You've been having the fakes made and replacing them one by one. I don't suppose anyone in the family is smart enough to realize it. No, I do it for Madeleine's sake. Henri cheated her in the divorce. She got almost nothing. She needed my help. Caroline knows about it and she approves. But not Henri. Please, do not tell him, monsieur. He will throw me out and make sure no one will hire me. I may be able to hold my tongue, but you'll need to be much more accommodating. Oui, monsieur. Anything. Ja bym chciał zobaczyć pokój Caroline. I want to know where Caroline is and when she'll be back. Caroline won't be back until Monday night. She did not tell me where she was going, but I had the feeling it was a lover's rendezvous. One she was not looking forward to. I'd like to see Caroline's room now. Very well, monsieur. I will take you there. No i widzisz, gościu, gdybyś był ze mną szczery, to ja bym nie odkrył prawdy i miałbyś czyste rączki. Chociaż tak naprawdę czystych rączek nie ma. Ale gdyby wpuścił mnie tutaj od razu, to ja bym nie oglądał tych antyków i nie poznałbym prawdy. Czyli jednak widzicie, szczerość popłaca. It's a book about the Paris catacombs. Caroline must be interested in the subject. Czyli mamy nowe fakty na jej temat. Ogólnie, moi drodzy, to tak. W sobotę była u mnie parada parowozów. Mimo że nie było jej przez 3 lata w Olsztynie, to z jakimś takim sentymentem szedłem to zobaczyć. Było naprawdę fajnie, aczkolwiek zdecydowanie za krótko. No i ta pogoda zdecydowanie nie była najlepsza, jeżeli chodzi o taką imprezę. Było mega gorąco i tak dalej, i tak dalej. Ale wieczorem, kiedy przechodziłem obok parowozowni, znalazłem kota, który wbiegł praktycznie pod samochód. I wiecie co? Nie przeszedłem obojętnie.
Wziąłem tego kota do domu, przetrzymałem go przez 2 noce i praktycznie 1,5 dnia. Zgłosiłem to do fundacji, która opiekuje się kotami. Wzięli ode mnie tą kotkę, bo to była kotka, 3,5 miesiąca miała i zaszczepili ją, odrobaczyli. Miała strasznie takie grube czopy w uszach i jest do adopcji. Jeżeli ktoś by z was chciał adoptować kotkę, taką, wiecie, do domu, bo to nie jest kot, który powinien być na zewnątrz, to powinien być kot domowy, to dam wam namiary, tylko zgłoście się do mnie. Naprawdę śliczny kotek, wyglądał jak z reklamy Whiskasa. A tymczasem kontynuujmy. Mamy tutaj magazyny. I don't need to take those magazines with me. This room has a remarkable view of Paris. Nigdy nie byłem w Paryżu i mam różne opinie odnośnie tego miejsca. Jedni mówią, że tam jest przepięknie, a inni mówią, że tam śmierdzi, biegają szczury po ulicy i w ogóle jest syf i ubóstwo. Tak więc, no nie wiem. Nie wiem komu wierzyć. That's excellent work. I didn't even notice the seam. Nice. I need the combination. It looks like it's 6 numbers. Perhaps a date. 6 cyfr, może data. Ja na tą chwilę żadnej daty nie znam. I don't know enough about Caroline to guess her passcode. No właśnie. Czyli wydaje mi się, że na tą chwilę na tym sejfie nic zrobić nie możemy. That mural is even more exceptional than I thought. Caroline's bed looks undisturbed. Ale na takim łożu to się na pewno fajnie i wygodnie śpi. Not here. For all I know, this room could be bugged. A tam pierdzielisz. A czy tutaj będę mógł porozmawiać z Walkerem? Nie mogę. A z Lukajem jakieś nowe opcje dialogowe? That's all for the moment. Oui, monsieur. Nic takiego nie ma, a ja muszę się dowiedzieć więcej o Caroline. Dlatego wyjdziemy na zewnątrz i udamy się do pobliskiej biblioteki. Ogólnie to ile faktów udało mi się o niej zdobyć? Sprawdźmy to. This biography is very basic. According to the Moebius info from Dexter, Rerick was the founding father of the modern Moebius theory and worked for the British. 1910, urodzony w Hamburgu, ale nie wydaje mi się, żeby ta data była tutaj istotna. I haven't heard of Montfroy. Must be information about him somewhere. Dobra, ja chciałem wiedzieć, ile my mamy w ogóle faktów o Caroline. Mamy 0 na 10, czyli widzicie, nawet nie mógłbym tutaj nic przeanalizować. Kosz na śmieci. Mogę do niego zajrzeć, a to ja kocham w grach przygodowych, grzebanie w śmietniku. I don't have any use for those dregs of coffee. Whoever was drinking that coffee wears a vile shade of orange lipstick. Ale mamy tutaj tylko i wyłącznie kubek po kawie, którego ja nie mogę zabrać. A bardzo bym chciał. I don't have any use for... Kolekcjonowanie rzeczy z śmietnika to jest coś, co ja kocham. Uj, ale ma wredną minę. Zimne, znudzone spojrzenie. Nie pociągam jej, woli blondynów. To niech rozmawia z Davidem. Nie znosi brytyjskiego akcentu. Nie lubi, gdy przeszkadza się jej w pracy. Dobra, powiedzmy, że mnie nie lubi, woli blondynów. Pomarańczowe usta. Próbuje przyciągnąć uwagę do swoich ust. Zapomniała, w jakim kolorze są jej ubrania. Zupełnie nie zna się na modzie. Spięte ramiona, nie znosi grającej w tle muzyki, sztywna osoba służbistka, przetrenowane i nadwyrężone mięśnie. A wygląda na taką służbistkę. Jasne, pełne pasji kolory, radosna osoba, seksualnie sfrustrowana, daltonistka. Obstawiam, że to. Lekkie drżenie rąk. Kawoszka z ograniczonym dostępem do kofeiny. Zespół cieśni nadgarstka, boi się obcokrajowców. Wiecie co, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fakt, że w koszu na śmieci jest kubek po kawie, obstawiam, że to kawoszka. I idealnie mi się udało to wszystko tutaj odgadnąć. I can't imagine she wants to see that. Nic nie mogę jej przekazać. Obstawiam, że będę musiał jakąś kawę skombinować. I obstawiam, że nie będzie chciała ze mną współpracować. Excuse me. Yes, may I help you? Chociaż z drugiej strony po głosie wygląda się przyjazna. Caroline Alphonse. I'm looking for information on Caroline Alphonse. Newspaper articles, a biography, things of that nature. If you mean the current Caroline Alphonse, she's much too young to have a biography.
But there should be clippings from the press. Take computer number 2 at the table over there. I'll send you what I find. Thank you. Benedict de Montfroy. Do you have any information about Benedict de Montfroy? Let me look that up. There is something in the private archives, but access to that material is by invitation only. I'll pay. What's the fee? There is no fee. You must apply for a special grant and demonstrate the need for access. The process takes weeks. Would you care to fill out the form? No, that won't be necessary. Damn French bureaucracy. Ja nie mam tyle czasu, żeby to trwało kilka tygodni. Kawa. Is there a place to get coffee around here? Unfortunately, no. I wish there was. Thanks for your help. You are welcome. A czy pani napiłaby się kawy? Obstawiam, że tak. Dobra, komputer numer 2. Co my tutaj mamy? S'il vous plaît, entre votre mot de passe. Proszę wprowadzić hasło. You can't get into the archives without a password. S'il vous plaît, entre votre mot de passe. Caroline was engaged to a 43-year-old man when she was just 19. Okej, co my tutaj mamy? Też dużo notatek, dlatego... Caroline's parents divorced when she was still a teenager. Dlatego ja nie będę tego czytał, aczkolwiek... Na przykład 20 sierpnia 2008 rok. Czy tu mamy jakąś datę? Mamy 2013 rok. 20.08.08. Henri i Madeleine Alphonse, z nami koniec, czyli rozwiedli się. O kurde, strasznie mała czcionka. Interesting. Caroline's fiancé called off the engagement. I wonder why. I'll take a photo of these in case I need to reference them later. Świetnie, mamy tak naprawdę kilka dat. Ale to jest najbardziej widoczna. I najbardziej taka rzucająca się w oczy. You can't get it. Artykuł o rozwodzie. Caroline's parents divorced when she was still a teenager. W razie co mogę do tego wrócić, okej. I don't have anything else to ask her at There's nothing in the book drop. Dobra, ta data mi się tak szczególnie rzuciła w oczy. Mr. Rector, come in. Thank you. 20.08.08. That did it. I'm impressed. So you're a code breaker too? Hardly. No i proszę bardzo. The date on that note is this weekend. That must be where Caroline is staying. I need to see her in person. Czyli prawdopodobnie wybierzemy się na kolejną wycieczkę. Księga rachunkowa. The ledgers for the family's finances. Caroline appears to be very involved in the running of the estate. These numbers don't look good. I need to speak with Caroline. Czyli czym prędzej musimy się tam udać. W sensie tam, gdzie jest Caroline, nie? I mamy 6 faktów o niej. I already know I'm trying to match Caroline to Livia Drusilla. I just need to see if she fits the pattern. Ale dopóki nie mam wszystkich danych, to nie będę tego analizował, bo tak czy inaczej mi to nie wyjdzie. Dobra, jestem w ogóle ciekaw, czy pojawiła się nowa lokalizacja na mapie. Mamy coś. Ostry, nieprzyjazny wyraz twarzy, nie ufa mężczyznom, zimna, rzeczowa osoba, myśli o czymś nieprzyjemnym.
Wyprostowana postawa, dumna, królewska, problemy z korzonkami, nie czuje się tu swobodnie. Ręce złożone na piersiach, bardzo skryta osoba, jest jej zimno, lubi dotykać swojego swetra. Okej. Mademoiselle Enfance? Oui? I'm Malachi Rector. Perhaps someone from the American consulate told you I'd be getting in touch. Oui, I did receive that message, but I did not realize it would be so soon. How did you find me? Oh, it wasn't so difficult. May I join you? Very well. What can I help you with? Proszę mi opowiedzieć o sobie. Tell me about yourself. Me? I have no amusing stories to tell. My life is my family and my family's business. That is all. That doesn't sound like an exciting life for a young woman. Exciting is overrated. Jej matka. Tell me about your mother. There is nothing to tell. She does very well. Thanks to some pawned antiques, I take it? Who told you that? I visited your home. I could see for myself. Nothing illegal has been done. I knew the antiques were being sold. I do not wish to discuss it. Jej ojciec. Tell me about your father. Henri Alphonse is a well-respected man. You can ask anyone in France. Rodzinny interes. How is the state of the Alphonse family business? That is a very personal question. That bad, is it? Etienne. You're here with Etienne. Yes, The same Etienne who's business partners with your father? yes. Nie jest dla pani za stary? Isn't Etienne a little old for you? Then again, your fiancé, Gérard de Villiers, he was not a young man either, was he? How could that be any possible business of yours, Mr. Rector? Gdzie jest teraz Etienne? Where is Etienne now? He had some business calls to make. He is very dedicated. Co panią łączy z Etienne? What is your relationship with Etienne? You can see what kind of place this is. Surely you can guess. Księga rachunkowa. I'd like to discuss your family finances. How did you get that? Does it matter? The point is, I have it. Everything will be repaid. Every debt my father has. I made sure of it. There is no reason for the police to get involved. And how will it be taken care of? Etienne Angy. He will cover the debt. And more besides. That's very generous of him. We are to be wed. Naturellement, he would not allow my family to be ruined. Jej ojciec. Your father ruined the family fortune? That must have been quite a trick. I thought it was an empire. My grandfather made mistakes as well. But my father, he's ill. He has an addiction to gambling. I hope you will not feel the need to make that public. Our name is all I have left. I'm not interested in gossip. Rodzinny interes. So you intend to save the family business by marrying your father's business partner? Etienne is an intelligent and successful man. It works out well for everyone. Małżeństwo z Etienne. You're marrying Etienne? Isn't he your father's age? He is 55. It does not matter. Passionate love, it fades. My parents' marriage taught me that. Being married to Etienne will suit me very well. Czyli tak jak poprzednim razem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Widać, te wszystkie młode damy lubią tutaj starych pryków. I'll leave you for now, mademoiselle. Goodbye, Mr. Rector. I już się narkotyzujemy. No tak, rozmawialiśmy z nową osobą. Atak paniki i te sprawy. Może nasz główny bohater jest introwertykiem i po prostu nie lubi rozmawiać z obcymi osobami. Dobra, gdzie ja powinienem się teraz udać? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Udajmy się na razie do naszego hotelu. Sprawdźmy, czy mogę już coś przeanalizować, wywnioskować. Mamy 8 faktów na 10. Wciąż za mało. Mr. Walker? Yes, Mr. Rector? Żegnam. That's all for now. As you say.
Czyli być może coś jeszcze znajdziemy w jej pokoju. Mr. Rector, come in. Thank you. Może tu znajdziemy jeszcze jakieś informacje na jej temat. Muszę się dokładnie rozejrzeć. Caroline has a degree in economics from l'École Normale Supérieure de Paris. That's a prestigious university. Okej. 9 na 10. Jeszcze jeden fakt mi brakuje. That head is more interesting now that I know what it does. There's nothing in there except women's clothing. Don't even go there. That dresser is one of the better pieces in the house. That mural is even more Może coś na tym regale jeszcze będzie leżało. I don't need to take those magazines with me. This room has a remarkable view of Paris. These are all current event and economic magazines. Caroline must have an interest in politics. I've learned enough about Caroline to complete my analysis. No, w końcu możemy przeprowadzić analizę Karoliny. Czyli tak, musimy ją dopasować do Livii Drezylii, czy jakkolwiek to brzmi. Interesuje się polityką. Livia była zaangażowana w rzymską politykę. Często obsadzała swoich kandydatów na urzędach. Interesuje się polityką, Livia była zaangażowana w rzymską politykę. Czyli wydaje mi się, że brak dopasowania. Gdyby ta była zaangażowana w politykę, a nie tylko interesowała się, to by pasowało. Posiada dyplom z ekonomii w prestiżowej paryskiej uczelni. Znana jako bardzo inteligentna i pojętna kobieta. Dzięki jej pomocy Oktawian zdobył pozycję cesarza. Brak dopasowania moim zdaniem. W wieku 21 lat po raz drugi zaręczyła się tym razem z 55-letnim mężczyzną z powodów biznesowych. W wieku 20 lat poślubiła swojego drugiego męża. Oktawiana Augusta związek rzekomo zawarto z miłości. Rzekomo. Okej. Jej ojciec jest bliski bankructwa. Pochodziła z bardzo bogatej, starożytnej rodziny. I tu mam kurde teraz wątpliwości, no bo teoretycznie ona pochodzi z bogatej rodziny. Ale dobra, zrobimy dopasowanie. Nieoficjalnie zajmuje się interesami ojca. Znana z tego, że dyskretnie, ale bardzo mocno zaangażowała się w sprawy męża oraz synów. Nieoficjalnie zajmuje się interesami ojca. Męża, brak dopasowania. Jej pierwsze zaręczyny po kilku miesiącach zostały zerwane z powodów osobistych. Jej pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem, aby mogła poślubić Oktawiana Augusta. Jej rodzice rozwiedli się z powodu niewierności ojca. Wśród nielicznych informacji na temat rodziców Livii, Marka Liviusza Drususa, Claudianusa i Aufudii nie ma wzmianki o rozwodzie czy problemach małżeńskich. Piękna młoda kobieta przez rok była twarzą reklamującą produkty firmy kosmetycznej. W młodości często opisywano jako najpiękniejsza kobieta Rzymu. Zostały mi dwie opcje tak naprawdę. Ze strony ojca jej potomkinią Kopetyngów i Bourbonów, dwóch prominentnych francuskich rodów. Ojciec Livii był potomkiem dwóch prestiżowych rzymskich rodów. Okej. I tu tak naprawdę mogę strzelać. Czyli gdzieś zrobiłem błąd. Tylko nie wiem teraz gdzie. W wieku 19 lat zaręczyła się z 43-letnim politykiem. Pierwszego męża dużo starszego od niej, 42-letniego Tyberiusza, Klaudiusza Neurona poślubiła w wieku 16 lat. Czyli gdzieś coś mam źle. Dobra, moi drodzy, ja sobie to przeanalizuję szybko na spokojnie i za chwilę się włączę. W końcu mi się to udało, powiem wam szczerze, no trwało to trochę minut. Okej, jest dobrze, zakończono. Karoliny nie jest Livią Druzylą, finanse jej rodziny są w ruinie, a sytuację tę uratować może jedynie małżeństwo z partnerem biznesowym jej ojca. Those last few data points have done it. Caroline is not a match for Livia Drusilla. I'll text Dexter and let him know. Dobra.
napiszemy do Dextera. Przyjąłem, następna kandydatka to Alessandra. Looks like we're going to Zurich. But there's one more thing I want to research before I leave Paris. Coś jeszcze musimy tutaj sprawdzić. Okej. Not here. For all I know. Czyli co, po raz kolejny będę musiał się udać do biblioteki, czy gdzie? We can go. I've gotten everything I can from this room. Yes, you did. I can see why Dexter considers you a prime asset. What do you mean by that? A prime asset is someone of military or political importance. Someone who has a unique skill. Someone worth protecting at any cost. I'm not sure I'd like guarding a person like that. Someone has to. Let's go. Porozmawiamy po raz kolejny z lokajem. Pieniądze Henry'ego. How did Henri avoid paying Madeleine a divorce settlement? The papers indicated that he'd been unfaithful and violated the prenup. I do not know. Madeline said he made it look like he had no money. He must have hidden it. But Madeline's lawyer was unable to prove such a thing. It may have something to do with Henri's business partner, Etienne. I do not trust that man. Zerwane zaręczyny Caroline. You make Caroline sound like quite the paragon. But I read that her fiancé broke off the engagement. Do you know why? I do not gossip about the family, monsieur, but that man, he was an idiot. Etienne. Tell me more about Etienne. He is Henri's business partner, a very sharp man, but I do not like him. The way he looks at Caroline, it is not right. Matka Caroline. Did you know Caroline's mother, Madeleine? Naturellement. I have served the family for 15 years. I was here when Madeleine was still in the house. She is a beautiful and gracious woman. Co cię z nią łączyło? Sounds like you quite liked Madeleine. Is that why they divorced? Ridiculous gossip. Więc wolisz Henry'ego? When Madeleine left, you stayed with Henri. You prefer him, do you? She is not able to pay me, or she would have taken me with her, monsieur. I told you she got almost nothing in the divorce. I believe that's all I'll need from you, Brett. Oui, monsieur. Let me know if you need anything else. Jasne. Porozmawiajmy z Karolinką. Excuse me again. Yes? Brak nowych opcji dialogowych. To po co ja się w ogóle do niej dosiadałem? I'll leave you for now. Goodbye, Mr. Rector. I've learned enough about Caroline to complete. Czyli wydaje mi się, że jedyne miejsce, do którego mogę się teraz udać, to jest biblioteka. Może ja faktycznie powinienem skombinować kawę dla tej bibliotekarki. Biorąc pod uwagę fakt, że jest tutaj kosz na śmieci. I think I know whose coffee this is. I'd like a closer look. O, właśnie. The orange lipstick on that coffee cup is familiar. There's just enough left in the cup for me to get a sample. Tylko tego nie pij, gościu. I don't have anything else to ask. Dobra, mam kubek z resztkami. Ja wiem, gdzie bym mógł kupić kawę. W hotelu. I suppose I could fill Walker in on the investigation. Mr. Walker? Yes, Mr. Rector? Moi drodzy, mamy remont w domu i czasami mogą być różne takie dziwne dźwięki w tle. Wynik weryfikacji Caroline. About my investigation into Caroline Alphonse. Yeah? Powiedz mu jak najmniej, powiedz mu wszystko. Caroline is not the one we're looking for. Dexter wants us to head to Zurich to look at another candidate. I'm ready whenever you are, Mr. Rector. Senator Markham. You asked about Senator Markham earlier. I did. And? Oto co wiem. Here's what I know. So, Senator Markham is supposed to be Augustus. And if he marries the right woman, he'll become president and save the global economy? If you take the Moebius theory seriously, yes. Or at least, he has that potential. Do you? Trust the Moebius theory? It seems absurd, but my
Let's just say I can't entirely dismiss it. Thank you for telling me. Probably not the smartest thing I've ever done. You told me because you know you can trust me. And you can. I don't trust anyone. Yes, sir. Listen, I appreciate the fact that you told me more about this mission than you have to. I've taken no oaths of silence. Even so, I'm glad you trust me, at least that far. You asked about my family earlier. I think I mentioned I have one sister. She's married and lives in Ohio. My parents are alive, but we don't really speak. Haven't since I was in college. Why not? We have opposing views on a few minor things, like how I should live my life. I don't suppose you really give a rat's ass, but you asked, so that's how it is. Thank you. Żegnam. That's all for now. As you say, sir. Czyli warto być szczerym, już po raz drugi to mówię. I suppose I could buy a coffee for someone else. Un café, s'il vous plaît. Un moment. 3 euros, please. Merci. No i mamy kawkę. Jestem ciekaw, czy pani bibliotekarka powie: kurde, dzięki, dobry z ciebie chłopak. That's a good idea, but I'm not sure this coffee is quite right. I need... Okej. This coffee doesn't match the leftovers in the librarian's cup. The orange lipstick on that coffee cup is familiar. To w jaki sposób ja bym tą kawę miał zrobić taką? Coś jednak poszło nie tak. Z powrotem do hotelu. I czy ja mogę to w jakiś sposób... Aha, śmietanka i cukier. Czy ja będę mógł tą kawę doprawić? Tylko czego tutaj brakuje? It tastes sweet. Far too sweet for my palate. Czyli musimy dodać cukru. It tastes sweet. It's rather tan. It definitely has some cream in it. Śmietanka, okej. No wygląda tak samo, nie? It tastes sweet. Ale tu coś jeszcze mamy. Szablon w kształcie serca, w kształcie jabłka. O, coś jeszcze dodałem. Tylko nie wiem co. It's not quite sweet enough. Jeszcze cukru muszę dodać. O kurde. This should appeal to a lonely librarian. Mamy gotową kawę. That's a good idea, but I need to distract her away from this side of the desk. I think Davidzie, masz zadanie. Flirt z bibliotekarką. I need you to flirt with a librarian for me. Distract her. Sorry. My job description doesn't include being pimped out. I didn't ask for you to sleep with her. Just flirt with a woman. You don't just flirt with a librarian. I'll need some reason to approach her. You're horny. Not that reason. Give me a good reason or forget it. Kawa dla bibliotekarki. I need you to distract the librarian. Give her this coffee and be friendly. All right. Zajumałem jakąś karteczkę. It's the password from the librarian's desk. O! A Eiffel.
Sélectionnez votre sujet de recherche. There. Now to see if it's delivered. Résultats de la recherche. Lire article dans la chute à livre. Książka dostarczona do odbioru. Świetnie. I don't have anything else to... Ale gdzie do odbioru? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, moi drodzy, w każdym bądź razie w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!